Masz już wizę pracowniczą H1B, L1 albo O1 i myślisz, dobra, teraz tylko green card i będę wolny. Albo myślisz, będę mógł zmienić robotę, rzucić toksycznego szefa, wyjechać z kraju bez strachu, sponsorować rodzinę. Więc jeśli w lutym 2026 nadal wierzysz w tę bajkę, zatrzymaj się na sekundę. Green card to nie jest automat po roku pracy. Zanim przejdziemy dalej, mam jak zwykle do Ciebie prośbę. Jeśli podobają Ci się moje materiały i chcesz ich więcej, pomóż mi w rozwoju kanału. Polub ten materiał, daj lajka, zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco, no i zostaw komentarz. O czym dzisiaj sobie dokładnie opowiemy? Opowiem o najlepszych sposobach na zieloną kartę w 2026 roku. Będą to sposoby dla genialnych, dla zwykłych programistów i dla inwestorów. Powiem, ile to naprawdę trwa i ile kosztuje. Firma płaci większość, ale nie wszystko i dlaczego tak drogo. W następnej kolejności, jak negocjować z firmą, żeby ruszyli proces od razu i co mówić na rozmowach. Które opcje dają największą szansę Polakom w 2026 roku, plus ostrzeżenia przed błędami. Porównam koszty życia w USA podczas czekania. No i to w zasadzie chyba tyle na ten odcinek, także zaczynamy. Najważniejsza rzecz, którą musicie zapamiętać w 2026 roku, to jest to, że Green Card to nie jest prezent od szefa. To jest Twoja data startu w ogromnej kolejce. Co mam przez to na myśli? Ta data nazywa się Priority Date. Jest to po prostu dzień, kiedy firma zaczyna formalny proces w Twoim imieniu. Od tej daty zależy, jak szybko dostaniesz wizę stałego pobytu. Dlaczego? Dlatego, że co miesiąc rząd USA publikuje listę, czyli Visa Bulletin, kto może iść dalej. I jeśli Twoja data jest starsza niż podana w tym biuletynie, przechodzisz do następnego kroku. Dla nas, Polaków i większości krajów poza Indiami i Chinami, w lutym 2026 dla większości kategorii ta kolejka jest prawie pusta. Możesz iść dalej prawie od razu po złożeniu papierów. No i wyobraźcie sobie, że dla Hindusów czy Chińczyków to może trwać nawet 10 czy 20 lat, a my jako Polacy mamy farta. Ale to nie znaczy, że jest łatwo, bo samo składanie papierów trwa miesiące lub lata, a w 2026 roku wniosków jest więcej niż w roku poprzednim. To wynika jasno z danych USCIS. Przyjrzyjmy się, jak trwa standardowy proces dla większości ludzi. I tutaj chciałbym powiedzieć, że będę podawał średnie czasy, takie widełki, i oczywiście te średnie czasy mogą się różnić od kandydata do kandydata, mogą być znacznie krótsze bądź znacznie dłuższe. To, co podam, to jest po prostu średnia. No dobrze, jeśli chodzi o proces, to wygląda to tak, że firma robi najpierw test rynku pracy, czyli tak zwany PERM. Musi udowodnić Urzędowi Pracy, czyli Department of Labor, że nie ma Amerykanina na Twoje stanowisko. To oznacza reklamę oferty pracy w gazetach, na stronach rządowych, czasem rozmowy z kandydatami. No i trwa to średnio 16 do 30 miesięcy. Dlaczego tak długo? No dlatego, że urząd sprawdza każdy szczegół, a jeśli jest audyt, a taka kontrola zdarza się w 20-30% przypadków, dodaje się do tego wtedy między 6 a 12 miesięcy jeszcze. No i tutaj jest taka pułapka, bo jeśli ta reklama jest źle zrobiona, na przykład za niska pensja powiedzmy, no to cały proces zaczynamy od nowa, czyli tracimy rok. W kolejnym kroku firma składa petycję, czyli I-140.
i urząd USCIS sprawdza, czy się kwalifikujesz, czyli po prostu, czy masz doświadczenie, czy posiadasz dyplom. Standardowo ten proces może trwać od 8 do 22 miesięcy. Oczywiście można go przyspieszyć, płacąc tak zwane premium w wysokości około $3000. No i wtedy decyzja jest w przedziale 15 do 45 dni. No i dlaczego warto to przyspieszyć? Bez tego po prostu utkniesz, a w międzyczasie mogą stać się różne rzeczy. Możesz stracić pracę na przykład, więc naprawdę warto to przyspieszyć. W kolejnym, ostatnim kroku składasz wniosek o zmianę statusu, czyli I-485. I to jest Twój osobisty wniosek, do którego musisz załączyć badania lekarskie. I to jest koszt około $500. Musisz zrobić odciski palców, no i musisz przejść wywiad w urzędzie. I tutaj pytają o przeszłość kryminalną, finanse, małżeństwo. I ten proces, jak zakończysz, no to musisz później czekać. I tutaj czekanie trwa od 9 do, średnio oczywiście, 9 do 24 miesięcy. Oczywiście może to być i jest uzależnione od stanu, w którym aplikujesz o zieloną kartę. I na przykład w Nebrasce obecnie ten proces trwa między 8 a 14 miesięcy, w Teksasie to jest natomiast 12 a 18 miesięcy. Co jeszcze ważne, w tym czasie oczywiście możesz pracować, w tym czasie, w którym czekasz na zieloną kartę, ale nie jesteś jeszcze do końca wolny. Podsumowując, razem ten czas może trwać i trwa średnio między 3 a 5 lat, a często nawet dłużej przez różne opóźnienia. Zdarzają się przypadki, kiedy ten proces jest również znacznie krótszy. Trochę zależy to od szczęścia po prostu. Jeśli chodzi o koszty, no to firma płaci za test rynku i petycję, to są kwoty w przedziale 10-20 tysięcy dolarów. Tutaj jest prawnik, też opłaty, reklamy. Natomiast Ty płacisz za ostatni etap, to jest około $2000, plus koszt badań lekarskich, no i ewentualnie prawnik, jeśli jest potrzebny. No tutaj koszt to jest między dodatkowo 2 a 5 tysięcy dolarów. I dlaczego firma nie zawsze płaci wszystko? No bo po prostu prawo mówi, że nie muszą płacić wszystkiego, więc warto to sobie wynegocjować w umowie o pracę. Do tej pory omówiłem taki standardowy proces ubiegania się o zieloną kartę, natomiast mamy różne rodzaje wizy EB, czyli tej zielonej karty, i tutaj te procesy mogą się nieznacznie od siebie różnić. Więc przejdźmy teraz do tych właśnie rodzajów zielonej karty. Zacznijmy od EB1, czyli pierwszej kategorii. Jest to najszybsza droga do uzyskania zielonej karty. Jest to droga dla ludzi wybitnych oraz dla menadżerów wyższego szczebla. Dlaczego jest najlepsza? Dlatego, że przede wszystkim nie ma tutaj testu rynku pracy. Od razu jest petycja do USCIS, no i w związku z tym jest to najszybsza ścieżka. Oszczędzacie między 16 a 30 miesięcy na wstępie. Omijacie większość biurokracji. No i według mnie jest to idealna droga, szczególnie teraz, kiedy ta ilość wniosków wzrosła. W 2026 roku dla Polaków ta wiza jest prawie że bez kolejki, czyli możesz ubiegać się o tą wizę i iść natychmiast dalej. Jak to wygląda na osi czasu? Więc sama petycja to jest od 18 do 21 miesięcy, a w trybie normalnym, bo tak jak wspominałem, możecie zapłacić za tryb premium i wtedy będzie to między 15 a 45 dni. Następnie składany jest wniosek o zieloną kartę i tutaj trwa to od 9 do 24 miesięcy. W tym oczywiście są badania, odciski palców, wywiad. No i całość zamyka się w przedziale od 1,5 roku do 3 lat. Ale z procesem premium od 12 do 18 miesięcy.
Dla kogo jest EB1? Albo jesteś 1 do 5% top w branży, czyli masz jakieś publikacje w czasopismach, patenty, nagrody branżowe. Nie wiem, co tam jeszcze można podciągnąć, pewnie listy rekomendacyjne od ekspertów. Musi mieć minimum 3 do 5 dowodów właśnie na ten swój top. Ewentualnie druga droga to jesteś menadżerem z minimum rocznym doświadczeniem w zagranicznym oddziale firmy. Jeśli jesteś szefem w jakiejś korporacji i chcesz przejść na zieloną kartę, no to walcz o tą ścieżkę, bo jest to ścieżka najpewniejsza. Jeśli masz osiągnięcia, możesz nawet sam złożyć papiery bez firmy, ale musisz zadbać o to, żeby zebrać zawczasu dowody. Jest tu też pewna pułapka, bo jeśli urząd USCIS uzna, że nie jesteś wystarczająco wybitny, a tak się zdarza według statystyk 10 do 15% aplikacji EB1A, no to odmowa jest praktycznie od razu, no i tracisz czas. Kolejną kategorią jest kategoria EB2, czyli to kategoria najpopularniejsza w branży IT. I ona jest najlepsza dla zwykłych programistów i inżynierów i także dla osób, które mają wyjątkowe umiejętności. Wymaga oczywiście wyższego wykształcenia, czyli tutaj musisz być magistrem, albo umiejętności, wyjątkowych umiejętności, plus test rynku pracy. Jest też możliwość, że wybierzesz opcję National Interest, to jest opcja bez sponsora i bez testu, ale to tylko w przypadku, jeśli Twoje umiejętności pomogą po prostu Stanom Zjednoczonym. No i tutaj dla przykładu będzie to, jeśli jesteś geniuszem w AI czy w cyberbezpieczeństwie, no to możesz próbować tej drogi. Dla Polaków obecnie kolejka jest prawie pusta, więc jeśli Twoja data startu procesu jest przed październikiem 2024, no to idziesz w zasadzie dalej bez czekania. Co dalej mamy? Tutaj wchodzi w rachubę test rynku pracy, 16 do 30 miesięcy, to jest ta reklama stanowiska, no i czekanie na urząd. Później petycja, i znowu tutaj albo zwykły proces do 8 miesięcy, albo premium 15-45 dni. No i wniosek o zieloną kartę od 9 do 24 miesięcy. No i tutaj, jeśli miałbym coś poradzić, to warto negocjować z firmą od razu EB2. Jeśli nie masz magistra, ale masz na przykład przynajmniej 5 lat doświadczenia, często się łapiesz jako wyjątkowy. I to jest najlepsza opcja dla mid i senior programistów w 2026 roku. Jest tutaj też pewna pułapka, bo jeśli firma nie chce przyspieszyć procesu, nie chce zapłacić za premium, no to możesz utknąć w tym procesie na lata, więc ja bym tutaj sugerował, żeby wpisać sobie do umowy właśnie proces premium, jeśli jest taka możliwość. Dodatkowo możesz sprawdzić aktualny Visa Bulletin, on wychodzi co miesiąc. Trzecia kategoria, czyli EB3, to jest kategoria dla tych, którzy nie łapią się na te wyższe, czyli jest to po prostu zwykła praca z dyplomem. Jest ona dla ludzi z licencjatem albo tak zwanych skilled workers i to są na przykład programiści na średnim poziomie. Co jest ważne, jest tutaj obowiązkowy test rynku pracy. Czas dla tej wizy jest trochę dłuższy niż dla EB2 i często jest to między 3 a 6, a nawet więcej lat. Jest po prostu więcej wniosków w tej kategorii, a urząd je wolniej przetwarza. Średnio I485 to jest 12 a 18 miesięcy na przykład dla Teksasu. I tutaj mam taką radę, jeśli Twoja oferta jest na średnim poziomie, idź na EB3, ale walcz o EB2, jeśli masz wykształcenie lub doświadczenie. Przyspieszenie petycji oczywiście skraca ból czekania,
Natomiast pułapką jest to, że niższy poziom oznacza dłuższą kolejkę. Sprawdź w takim razie, czy nie lepiej podnieść kwalifikację na przykład. Logicznie rzecz biorąc, powinienem przejść teraz do kategorii EB4, natomiast nie będę jej omawiał, ponieważ jest to wiza dla pracowników, że tak powiem, specjalnych, czyli na przykład dla duchownych. Jest ona również dla dzieci do 21 roku życia, które są maltretowane, zaniedbane przez rodziców. Także ominę tę kategorię i przejdę od razu do kategorii EB5. Kategoria EB5. Ja się śmieję, że to jest kategoria wpłać pieniądze i dostań wolność, ale faktycznie tak jest. Jest to opcja dla bogatych. O co tu chodzi? Inwestujesz kasę w amerykański projekt i dostajesz zieloną kartę dla całej rodziny. Proste. Ale ile to kosztuje? No, obecnie to jest koszt około $800,000 w specjalnej strefie albo $1 000 000, lekko ponad milion, w strefie normalnej, że tak powiem. Czas oczekiwania wynosi od 24 do 36 miesięcy i to jest czas oczekiwania na decyzję. W tym przypadku jest to I-526. No i później mamy conditional, czyli taką warunkową zieloną kartę na 2 lata, a potem dopiero dostajemy tą kartę permanentną po sprawdzeniu. No i w zasadzie o tej wizie mogę tyle powiedzieć, bo tu nie ma co drążyć tego tematu. Może dodam, że największym ryzykiem jest to, że kasa jest zamrożona, tak? Mrozimy 800,000 minimum. No i ten projekt dodatkowo musi stworzyć jeszcze minimum 10 miejsc pracy. Kolejnym sposobem na dostanie zielonej karty jest wzięcie udziału w loterii. Ta loteria odbywa się co roku, można się zgłaszać na przełomie października i listopada. I tutaj uwaga, jak tylko zaczniecie się interesować tą loterią, weźmiecie w niej udział, to może się zdarzyć tak, że zaczną się do Was odzywać przez maila jakieś firmy krzak, które będą twierdziły, że pomogą Wam zdobyć tą zieloną kartę poprzez loterię. I to jest oczywiście scam, tu nie ma żadnego powodu, żeby się tym interesować. Jedyna droga jest poprzez loterię i jeśli sami zaaplikujecie poprzez stronę rządową. Ja miałem taki przykład, kiedyś przez kilka lat z rzędu aplikowałem, brałem udział w loterii, mam konto na Gmailu, czyli pewnie w jakiś sposób jestem śledzony i w jakiś sposób znaleźli ten mój e-mail i dostałem dziesiątki maili od takich firm, że załatwią mi tam zieloną kartę. No i oczywiście to widać na pierwszy rzut oka, jak ktoś jest w miarę inteligentny, że to jest po prostu oszustwo. W loterii wizowej jest 55,000 miejsc na cały świat. W loterii 2026, czyli aplikacja była w 2024 roku, na 26 rok, Polacy wylosowali chyba 343 wizy. Także no, jest szansa, ale jest bardzo mała, ale realna. No i co po wygranej? Jeśli wygrasz taką zieloną kartę, to nie jest tak, że ją od razu dostajesz, no bo to jest też proces po tej wygranej. No i ten proces trwa około roku do 2 lat. Tutaj też dodatkowym atutem tego jest to, że koszt jest bardzo niski, bo on wynosi około $2,000. I moja rada jest taka, jeśli realnie myślisz o emigracji do Stanów Zjednoczonych, to zgłaszaj się na taką loterię co roku. To nic nie kosztuje, a może Ci się poszczęści, po prostu wygrasz tą kartę tanim kosztem. No i na koniec chciałbym jeszcze troszeczkę opowiedzieć o kosztach życia i versus czekanie na tą zieloną kartę. Dlaczego wiele osób jednak decyduje się, żeby wrócić do kraju. No więc zanim pomyślisz, że wytrzymasz na wizie jednej z tych, którą omawiałem w poprzednim odcinku, że wytrzymasz, nie wiem, 5 lat,
z pensją powiedzmy $150,000 i będziesz na przykład w Bay Area, w Seattle albo w Nowym Jorku, no to wiedz, że po podatkach będziesz miał tam między 8,5 a 9,5 tysiąca dolarów, tak? Natomiast mogą Cię zjeść takie koszty jak czynsz, no i tutaj to jest kwota między 2,800 a 4,000 powiedzmy 200 miesięcznie. Ubezpieczenie dla rodziny. Tutaj ciężko podać kwotę, bo to zależy od pracodawcy, ale może być to nawet do $2,000 miesięcznie. Przeważnie to są niższe kwoty, ale podaję takie oderwane. No i samo życie, tak, to jest między 1,5 a 2,200, czyli chociażby jedzenie, jakieś paliwo, tak, samochód. No więc niewiele zostaje Ci tak naprawdę tej wolnej gotówki. Dlaczego jest tak drogo? No, jest inflacja przez parę ostatnich lat. W niektórych stanach oprócz podatku dochodowego federalnego jest jeszcze podatek dochodowy stanowy, więc to zjada kolejne pieniądze. No i są przypadki, że wielu Polaków po zachłyśnięciu się tą Ameryką i tym, jak to miało być wspaniale, wraca do Polski po 2, po 3 latach. Co jeszcze? No taki typowy przykład. Rodzina z dzieckiem, powiedzmy, że zarabiają w sumie $180,000 rocznie, no to myślę, że tak maksymalnie trójka im pewnie na rękę zostanie po tych wszystkich opłatach. No i to wcale nie jest takie kolorowe w Stanach $3,000. Myślę, że w Polsce, jeśli masz podobne umiejętności i jesteś w stanie zarobić pomiędzy 15 a 20 tysięcy netto, no to będziesz żył znacznie lepiej niż tutaj, zarabiając teoretycznie znacznie więcej. Także zawsze, zanim podejmiesz decyzję o emigracji, sprawdź sobie, jakie są koszty życia tutaj, jakie będziesz płacił podatki, za co w ogóle będziesz musiał płacić, ile kosztuje wynajem mieszkania. To są naprawdę ważne rzeczy, o których niektórzy nie myślą, zanim podejmą decyzję o tym, że chcą jechać do Stanów. Na sam koniec chciałem zaprezentować Wam tabelkę wszystkich ścieżek do zielonej karty, które dzisiaj omówiłem. No i tutaj, jak możecie się zorientować, pokazuję Wam, jaka jest szansa na uzyskanie zielonej karty, jaki jest średni czas od rozpoczęcia procesu do uzyskania wizy, jakie są koszty dla Ciebie i dla firmy, no i jakie plusy i minusy dla każdego z tych rozwiązań ja widzę akurat. Więc słowem końcowym, zielona karta to ciężka, ale przepustka do Stanów Zjednoczonych, jeśli rozważasz taki kierunek w swoim życiu. Co bym jeszcze podkreślił, zawsze jeśli jedziesz na jedną z wiz, które omawiałem w poprzednim odcinku i docelowo myślisz o zielonej karcie, to negocjuj to od razu. To jest bardzo ważne i później dzięki temu możesz uniknąć wielu kłopotów bądź nieporozumień. Czerwoną flagą powinno być dla Ciebie, jeśli pracodawca Ci powie OK, ale Ty za wszystko płacisz. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie, jeśli macie jakieś pytania, na sensowne pytania będę odpowiadał przez najbliższe 48 godzin. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Ja dziękuję za dzisiaj. Do następnego razu. Cześć.